Witajcie kochani, bardzo się cieszę, że wreszcie dotarłam. Dużo minęło czasu, ale wreszcie udało się, jestem tu z wami. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem, który rozpoczyna jakby blok tematyczny, który zatytułowałam Wodne opowieści. Dlaczego wodne? Ponieważ daje to dużo możliwości i spojrzenia z różnych perspektyw, co mam nadzieję będziecie mogli właśnie zaobserwować w prezentowanych przeze mnie filmach, w moich inspiracjach. Także zapraszam do oglądania. W tym bloku tematycznym znajdą się 4 filmy, także jeszcze kilka odsłon przed nami. Jakieś 4-5 lat temu na YouTubie przez przypadek, jak to zwykle bywa, natrafiłam na film, w którym młoda kobieta mocowała się z wielkim blokiem lodu, ponieważ wycięła go z jeziora zamarzniętego, na którym była, po czym wskoczyła do tego przerębla i morsowała. Tak mnie urzekła swoją siłą, swoją charyzmą, z jednej strony swoją subtelnością i tym właśnie, co obejrzałam, co zobaczyłam, że postanowiłam śledzić jej kolejne filmy i zobaczyć, kim ona w ogóle jest. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest artystką. No i właśnie, teraz chcę zaprosić was do opowieści o Joannie Inton. Jona jest szwedzką artystką, przede wszystkim youtuberką. Swoją historię zaczyna w Göteborgu, gdzie mieszka z rodzicami, studiuje i zaczyna czuć taki ogromny zew natury. Czuje, że natura ją przyciąga, że coraz bardziej męczy ją miasto, że nie ma ochoty tam żyć i funkcjonować, że to wszystko nie ma sensu. Dlatego postanawia rzucić wszystko i wyjeżdża na północ Szwecji, do Grynsien, gdzie ma dom po swoim dziadku. Ten dom nazywa małym domkiem pod zorzą polarną. Jest to rok 2010. Musi się zmierzyć z utrzymaniem tego domku, dostosowaniem go do swoich potrzeb, ponieważ, jak wiadomo, zwłaszcza północna Szwecja jest szalenie surowym klimatem. W związku z tym musi doprowadzić domek do tego, by był ciepły, by mogła żyć w nim swobodnie i by zabezpieczył jej wszelkie potrzeby. Jak sama mówi, dosyć długo borykała się z różnymi problemami, także finansowymi. No i wtedy też, właśnie dzięki bliskości tej natury, dzięki jakby wchłonięciu tej natury, która ją otaczała z każdej strony, dostosowaniu się do tych zasad, jakie stworzyła jej natura i niejako wymusiła też na niej, żeby się ona dostosowała do niej, powiedziała, że zaczęła czuć potrzebę takiego twórczego rozwijania się, takiej kreatywności, by coś robić, na tym zarabiać, jeśli jest to możliwe, no i przede wszystkim, żeby z tym się dzielić z ludźmi. Dlatego rok później powstał jej kanał na YouTubie. Jest to rok 2011. Przedstawia na nim filmy, które właśnie kręci ze swoich rodzinnych okolic, bo jak się okazało, jest to, można powiedzieć, wioska, w której zamieszkiwała jej rodzina od praktycznie 12 pokoleń. I ona, przybywając tam, jakby dotarła do swoich korzeni, dotarła do swojego rodzinnego źródła. Bardziej angażuje się w filmowanie, robienie zdjęć, tworzy także bloga, na którym się może pisarsko wyżyć. Jeszcze tak tylko chciałam dodać, że warto zauważyć, że Jona tworzy filmy, które są dosyć długie, ponieważ trwają około 20, nawet 40 minut albo i dłużej. Są to filmy, które nie wrzuca regularnie, tak jakby się obecnie wydawało na YouTube, a pomimo to
ma ponad 4 miliony subskrybentów. To świadczy tylko o tym, jak niesamowicie charyzmatyczną jest osobą. Jest bardzo silną kobietą, bardzo subtelną, finezyjną. Potrafi zahipnotyzować widzów sobą, swoim życiem i przekazać piękno tej natury, która jest dookoła niej. I to jest właśnie chyba najpiękniejsze i niesamowite w jej filmach. Dodatkowo Jona zajmuje się także śpiewem kulning. Jest to tradycyjny śpiew, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. W zasadzie nie jest to śpiew, a jest to jakby rodzaj nawoływania, tego wydobywania dźwięku z siebie, który pozwala właśnie, można powiedzieć, komunikować się z otaczającą naturą, a między innymi także ze zwierzętami. Na wielu różnych filmach pokazuje właśnie, jak nawołuje stado krów, które do niej przybiega. No właśnie, bo ma też między innymi swoją krowę. Warto zwrócić uwagę, natura stała się jej inspiracją i cały czas jakby na tej naturze bazuje. Najpierw były filmy, zdjęcia, aż wreszcie zaczęła malować. Oczywiście wszystko osadzone też w tej tematyce szwedzkiej natury, bliskości tej natury, jak ona funkcjonuje, jaka ona jest. I tutaj pojawia się po raz kolejny jakby wątek wody, który bardzo eksploruje sama Jona, ponieważ jest zafascynowana dźwiękami lodu, który się porusza w rzece i próbuje nagrywać ten lód. Jest zafascynowana obrazami, które pokazują jej ujęcia z drona, gdy fruwa, gdy przelatuje nad taką rzeką zamarzniętą. To wszystko dało też jej jakby podwaliny do tego, by zacząć tworzyć serię obrazów właśnie bazujących na tej lodowej tematyce i tego krajobrazu takiego bardzo zimnego i mroźnego. Malarstwo, jak sama mówiła, pojawiło jej się tak, można powiedzieć, znikąd. Była to potrzeba serca. Jej malarstwo głównie jest abstrakcyjne. Można nazwać, że to jest malarstwo abstrakcyjne, subiektywne, wynikające właśnie z jej wewnętrznych potrzeb, ale ściśle nawiązujące do właśnie otaczającej przestrzeni natury, czyli właśnie lodu, i jakby tworzy takie także bloki tematyczne, kolorystyczne, właśnie związane na przykład z poszczególnymi porami roku. Obecnie już Jona poszła o krok dalej, ponieważ zaczęła tworzyć pigmenty, które sama pozyskuje, brając jakieś kamienie, które później rozdrabnia, czy węgle, spalone drzewo, czy też pozyskując z różnych jagód i innych owoców. Także zaczęła tworzyć swoją własną paletę, zbudowaną na naturalnych surowcach zebranych jakby z jej przestrzeni, z jej lokalnego podwórka, można powiedzieć. To znakomicie pokazuje, jak bardzo ta natura weszła w życie Jony i jak Jona zdaje sobie z tego sprawę, że jest częścią tej natury i jakby żyją w symbiozie, ona i ta cała przestrzeń dookoła niej. To jest jakby kwestia samych obrazów. Tak samo jest, można powiedzieć, odnosi się to do filmów i do zdjęć, które szeroko pokazują niesamowicie dziką naturę Szwecji i tych terenów, które ona pragnie przedstawić. I ta bliskość natury i to, w jaki sposób ona z tą naturą współpracuje, czy w jaki sposób ona podgląda tą naturę, jest naprawdę harmonizujący, nadający takiego spokoju, wyciszenia i jakiegoś takiego zatrzymania, co jest bardzo trudne we współczesnym świecie, gdzie technologia po prostu, można powiedzieć, okrążyła nas z każdej strony i bardzo trudno uciec z tego przebodźcowania, a jej się to udaje. Co ciekawe, właśnie warto zwrócić uwagę na to, że ona tworzy jakby taki most pomiędzy właśnie tym światem natury, a tym światem cywilizacji, tym światem takim technologicznym, ponieważ
przecież do swojej twórczości wykorzystuje współczesne technologie, jak chociażby właśnie tworzenie filmów, czy tworzenie tego kanału na YouTube. Uważam, że jest to bardzo ciekawe podejście, takie z jednej strony dualistyczne do tworzenia, do twórczości, a z drugiej strony pokazuje, że jakby te dwa światy wcale nie muszą się wykluczać i mogą ze sobą współgrać przez most, jakim ona jest, bo to ona tworzy to połączenie pomiędzy jednym światem a drugim. Później zaczęła tworzyć także biżuterię. Obecnie już ją tworzy ze swoim mężem, Yuan. Razem też projektują. Oczywiście teraz to już się w ogóle wszystko bardzo rozwinęło. No i właśnie do czego zmierzam. I ona chciała żyć po prostu w zgodzie ze sobą. Dlatego podjęła taką decyzję, by się przeprowadzić do domku po dziadku. Bardzo pragnęła mieć swój własny dom, duży dom, który też jej zapewni jakby komfort pracy. No i to się oczywiście wydarzyło, bo ze swoim mężem znaleźli fantastyczny dom, który okazało się, że ma też inne budynki, można powiedzieć gospodarcze, i tam ona stworzyła swoją pracownię malarską, stworzyła swoją pracownię montażową, zarówno dźwiękową, jak i właśnie robienia filmów, swoją taką przestrzeń do fotografowania produktów, oczywiście ma swoją stronę i tak dalej. Pomaga jej rodzina, ale z czasem było tak dużo zamówień, że zatrudniła jeszcze dodatkowo kolejne osoby do pracy. W związku z tym musiała jakby stworzyć kolejną przestrzeń dla tych ludzi też do pracy. I co ciekawe, okazało się, że jest jakiś budynek po starej szkole, który może wynająć. No i oczywiście to zrobiła. Także odnowiła sobie tam jakąś tam część tego budynku i teraz jakby znajduje się tam główna siedziba jej firmy. Prosperują coraz lepiej. Gdyby tego było mało, jej marzenia zaczęły jakby nabierać tempa i trochę tak to nazywam, że marzenia przerosły swojego własnego twórcę, ponieważ ona sobie w ogóle nie wyobrażała, że coś takiego może zagościć w jej życiu. Ponieważ dostała po pierwsze nagrodę od YouTube'a w kategorii Cinematography i drugą nagrodę, którą wręczył jej niedawno, jakoś w czerwcu, król Szwecji w Sztokholmie, w miejscu, gdzie się odbywają bankiety noblowskie. I jest to stypendium wiejskie Andersa Walla. Także niesamowite doświadczenie dla niej. Oczywiście dużo więcej takich różnych smaczków gdzieś tam podsuwało jej życie i można by opowiadać i opowiadać. Ponieważ to wskazuje na to, że jeśli człowiek da sobie możliwość i będzie miał w sobie taką otwartość, by spróbować realizować własne marzenia, to nagle się może okazać, że po pierwsze nie zdajemy sobie sprawy, dokąd nas te marzenia doprowadzą. Jeśli jesteśmy otwarci na różne drogi podczas próbowania realizowania tego, co sobie założyliśmy, może się okazać, że się potwierają kolejne drzwi, kolejne okna, i po prostu życie może nas totalnie zaskoczyć i dać nam coś niesamowitego. I właśnie przypadek jakby Joanny pokazuje, jej życie pokazuje, że to się właśnie wydarzyło, że to się wydarza i że no to jest niesamowite, że właśnie w ten sposób życie może się układać. A można by powiedzieć, że wszystko zaczęło się od tej pierwszej, jednej z najtrudniejszych decyzji w jej życiu akurat, gdy postanowiła porzucić życie miejskie i wyjechać właśnie na północ Szwecji, do Grinchen. Także myślę, że to jest taka piękna metafora tego i jakby zobrazowanie, jak działają marzenia, jeśli da się im szansę na zrealizowanie. I oczywiście, że nie jest łatwo, że nikt nie powiedział, że wszystko się spełni, ale warto próbować.
Myślę, że najpiękniejsza właśnie jest ta podróż, bo tak naprawdę nie wiadomo, dokąd to nas doprowadzi, a z drugiej strony to jeszcze nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądać. I to jest właśnie to, czego nauczyła mnie Jona, że pokazała mi, że warto próbować i właśnie iść w stronę swoich marzeń, sięgać po te marzenia i zaciskać zęby, kiedy jest ciężko, płakać, kiedy trzeba i po prostu iść dalej. I nieważne, że może inni tego nie widzą, może innym się wydaje, że to nie ma sensu. Jeśli my w tym mamy sens, jeśli serce zaczyna nam bić szybciej, jeśli o tym pomyślimy, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. No i tego wszystkiego chciałabym życzyć sobie i wam wszystkim, żeby móc właśnie realizować te swoje marzenia i przede wszystkim, żeby żyć po prostu w zgodzie ze sobą. Na zakończenie może mały cytat. Dzięki marzeniom szczęśliwy człowiek. Tak jest, tak było, tak będzie po wiek. Jest to cytat ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Jeden z moich ukochanych filmów z młodości. Ale myślę, że tutaj bardzo trafnie puentuje całą tą wypowiedź i cały ten film. Jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie w opis filmu. Tam znajdują się linki właśnie do strony Jony. Jeśli macie jakieś refleksje po obejrzeniu tego odcinka albo jakieś pytania do mnie, no to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie zadawać mi pytania bądź podzielić się tymi refleksjami. No i co? I bardzo serdecznie zapraszam Was na mój kolejny odcinek z serii wodnych opowieści. No i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą wspólną przygodę i dziękuję, że jesteście ze mną i oglądacie ten film.